Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. Dwudziestego czerwca 2025 roku stał się wyjątkowym dniem dla parafii oraz całej wspólnoty wiernych w Skomielnej Czarnej. W parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny odbyła się uroczysta koronacja obrazu Matki Bożej z Kołomyi. Obraz Matki Boskiej Kołomyjskiej to ikona typu Chodegetria. Maryja wskazuje prawą ręką na Jezusa jako drogę i zbawienie. Dzieciątko błogosławi i trzyma Ewangeliarz. Charakterystyczne cechy to między innymi blizny na twarzy Maryi, nawiązanie do obrazu jasnogórskiego oraz bogato zdobione szaty. Obraz wyróżniają również historyczne korony Fundacji Króla Władysława IV, symbolizujące udział Maryi w dziele odkupienia. Historia drogi, jaką przeszedł obraz aż do parafii w Skomielnej Czarnej, jest bardzo zawiła i poruszająca. Witam wszystkich zebranych na uroczystości koronacji Matki Bożej, która przybyła do Skomielnej Czarnej z Kołomyi prawie 70 lat temu. W imieniu wszystkich parafian i tutaj zgromadzonych witam i dziękuję księdzu arcybiskupowi, który wyraził zgodę na koronację i dokona tego aktu dzisiaj. To historyczne wydarzenie jest ważne zarówno dla potomków Kołomyjan, których serdecznie witamy razem z delegacją z Kołomyi i byłymi już proboszczami tamtejszej parafii, księdzem Piotrem Bukiem i księdzem Alfonsem Górskim, jak i dla całej naszej parafii, której patronuje Matka Boża od powstania parafii w Skomielnej Czarnej. Witam poczty sztandarowe, witam braci kapucynów z ministrem prowincjalnym, bratem Rafałem Pysiakiem, witam duchowieństwo z księdzem dziekanem Stefanem Stypułą oraz wszystkich parafian i pielgrzymów tak licznie przybyłych. Proszę księdza arcybiskupa o przewodniczenie tej liturgii. Obraz przybył tutaj w 1956 roku, ale pochodzi z 1635 roku, więc tak tłumaczę wszystkim, że zanim był potop szwedzki, już był namalowany ten obraz Matki Bożej, przetrwał i potop szwedzki, i rozbiory, i 2 wojny światowe, i potem czasy komunizmu. Trafia tutaj w 1956 roku. Jest czczony przez tutejszą parafię. Przez wiele lat kołomyjanie, skąd pochodzi obraz, szukali tego obrazu, ponieważ został wywieziony przez nich w tym czasie powojennym, w czasie repatriacji i po kilkudziesięciu latach odnajdują go i prawie od 40 lat przyjeżdżają tutaj z pielgrzymkami, ciesząc się, że odnaleźli swoją matkę, tak to traktują. Ale jednocześnie Matka Maryja znalazła tutaj w tej górzystej krainie swoje miejsce, dlatego też się tak wzruszyłem, bo to uświadomienie sobie, że te pagórki podobne do tych w Jerozolimie, Ain Karim, gdzie Maryja z pośpiechem szła w góry, gdzie tutaj mamy też parafię Nawiedzenia Matki Bożej i Jana Chrzciciela kościółek, więc te wszystkie klimaty są podobne, że Maryja, która ciągle pielgrzymuje też dzisiaj w tym świecie tak mocno uwikłanym w wojny i na wschodzie, i dzisiaj na Bliskim Wschodzie, jest tą, która niesie pokój. Dlatego ta koronacja jest tym jakby ogłaszaniem, że chcemy mieć Maryję, która jest królową pokoju, chce modlić się o pokój. Dzisiaj szczególnie modlimy się o pokój na całym świecie, ale dla nas jest to opiekunką, ta, która wprowadza pokój też w te nasze rodziny, w te nasze też czasem trudne sytuacje między, sąsiedzkie, rodzinne i tak dalej. Chcemy, żeby ona uczyła nas tego pokoju, współistnienia, wdzięczności Bogu za dar życia i to, że jest naszą Matką i nas prowadzi. Po prawie 70 latach obecności obrazu Matki Bożej z Kołomyi w Skomielnej Czarnej ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski wyraził zgodę na ukoronowanie Matki Bożej jako wyraz hołdu i czci ludu Bożego. Kiedy patrzymy, moi drodzy, na historię tego obrazu, to możemy powiedzieć, z jednej strony lud polski i na Pokuciu, a potem także tutaj, garnął się do niej, potrzebował jej. Była dla tego ludu prawdziwą matką. A z drugiej strony ten lud, wierny, kochający ją, tę Matkę Bożą przedziwnie strzegł i chronił.
To przedziwne także potwierdzenie tego napisu, który znajdujemy w koronie namalowany na tym obrazie, napisu, który brzmi Tibi Sancta Maria, Tobie, Przenajświętsza Maryjo, Tobie. Tobie nasza najpierw miłość, Tobie nasze oddanie, Tobie nasze nadzieje i nasz płacz, ale także Tobie nasze zatroskanie, byś była ciągle z nami. Podczas uroczystości obecni byli potomkowie rodzin z Kołomyi, którzy od lat pielgrzymują do parafii w Skomielnej Czarnej. Nadzwyczajna, historyczna chwila. Dowiedziałem się i chcę się z wami też podzielić tym, iż pani, która przed chwilą podeszła do mnie, była chrzczona jeszcze w Kołomyi przed tym obrazem w 1937 roku. Dzisiaj jakby historia się w jej życiu zatacza szczególnym kołem. Bardzo wzruszające. Wielkie dzięki. Oklaski chyba. Co dla mnie znaczy moje 2 ósemki życia? Ja urodzona przecież tam na Kresach w 1937 roku przez Matkę Boską ochrzczona i tyle lat mnie trzyma przy życiu. Różne rzeczy przeżyłam. Przecież wojna, po wojnie. Te wspomnienia. Przecież ja cały czas płaczę, tylko wspominam. No i to, że tyle lat przeżyłam, żyję i proszę Matkę moją ukochaną, aby jeszcze troszkę pożyć na tym pięknym świecie, bo to jest cud świata Bożego, który nam ofiarowali i my z niego żyjemy. Czy umiemy z niego skorzystać? Niech każdy w własnym sumieniu to oceni. To jest tylko część dalszej drogi, bo to na pewno jest wspaniały moment. Wiele pokoleń na to pracowało, że tak powiem, żeby ten moment dzisiaj nastąpił. I tak jak tutaj prezes nasz mówił, następne kroki też nas czekają. Chcemy, żeby to było sanktuarium, ale to wszystko w swoim czasie. Najważniejsze, że to jest jakieś ukoronowanie nomen omen tych wszystkich, którzy się przyczynili do tego, że tu jesteśmy w wolnym kraju. A wiemy, jak wygląda teraz sytuacja tam na tych Kresach. Jeździmy, wiemy, jak to wygląda z różnych materiałów. Obyśmy tego nie musieli przeżywać. Oby moja mamusia już więcej nie musiała tego przeżywać. I też po to tutaj przyjeżdżamy, żeby się cieszyć z tego, co mamy. Postanawiam dokonać uroczystej koronacji uświęconego wiekowym kultem i tradycją obrazu Matki Bożej Kołomyjskiej, czczonej w tamtejszym kościele przez wiernych członków wspólnoty parafialnej i okolicznych miejscowości. Niech Najświętsza Maryja będzie dla wszystkich parafian, osób otaczających jej święty obraz kultem oraz pielgrzymów modlących się przed jej wizerunkiem, od dziś ozdobionym królewskimi diademami, źródłem nadziei w podejmowaniu trudów życia i umocnieniem w radosnym oddaniu się Jezusowi, jej Synowi. Wzbudzone zaś tym uroczystym aktem uczucia wdzięczności i czci wobec matczynego wstawiennictwa Maryi, Matki Bożej i naszej, przyrzekamy dopełniać codziennym świadectwem życia, pełnego miłosiernej miłości wobec bliźnich oraz oddania się wspólnocie Kościoła. Podpisał ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita krakowski.
Korony dla obrazu Matki Boskiej Kołomyjskiej zaprojektował mistrz złotnictwa Jacek Gawlak z Częstochowy. Koronę projektował wybitny mistrz złotnictwa, pan Jacek Gawlak z Częstochowy, która przygotowana została ze zbieranych, złożonych przez parafian i nie tylko też kołomyjan, też tych rozsianych po całej Polsce, ale przede wszystkim tutaj z tych naszych rąk zdjęte obrączki, czy pierścionki zaręczynowe, czy różne inne precjoza, czy naszyjniki i tak dalej. To wszystko złożyło się na koronę, która waży ponad pół kilograma, więc jest rzeczywiście bardzo cenna i bardzo piękna przede wszystkim, bo to nie chodzi o cenę też kruszca, ale o to, że każdy chciał rzeczywiście z wielką radością coś dać od siebie i to nie ma znaczenia, czy to był malutki paciorek, pierścionek, czy wielka jakaś kolia, czy sztabka złota, to jest drugorzędne, bo ważny jest ten gest serca, więc ta korona jest wyrazem rzeczywiście wdzięczności tego ludu Bożego za dar Maryi tutaj i to ukoronowanie jest rzeczywiście przede wszystkim ich pragnieniem. Wiara i kult maryjny są głęboko wpisane w tożsamość górali z tej części Małopolski. Wierni tradycji górale są, duma ich honor to nasza broń. Strzeżemy praw naszych góralskich i jesteśmy wierni tradycji. Chcemy bardzo kultywować kult do Najświętszej Maryi Panny, a ona jest naszą największą orędowniczką. I tak jak ksiądz biskup wspominał, że tutaj znalazła swoje miejsce nieprzypadkowo i myślę, że dlatego właśnie tutaj trafiła do ludzi, którzy są wierni Bogu, Maryi i Kościołowi. No, jak widać z tego wszystkiego, jest to wyjątkowa okazja, żeby zobaczyć, żeby na żywo przeżyć tak podniosłą uroczystość, gdzie tak łaskami słynący, jak i prawie 400-letni obraz Najświętszej Panienki z Kołomyi. Można było to na własne oczy i tą historię tych Kołomyj. Jest to dla nas bardzo poniosła chwila i bardzo taka duchowa, jak i dla oddziału całego Górali Kliszczackiej z Komielnej Czarnej. No i w ogóle chyba dla wszystkich mieszkańców. No. Decyzja o tym, by obraz tutaj trafił, księdza arcybiskupa Eugeniusza Baziaka, wynikała z tego, że poznał ten teren, tę ziemię. Ona była wtedy bardzo biedna, tym bardziej, że to były lata powojenne, ale wiedział, że ludzie tutaj są głęboko wierzący. Kochają Pana Boga, Matkę Najświętszą i Kościół. I był przekonany, że tak jak w Kołomyi przez wieki kochano ten obraz, tak będzie także i tutaj. I jestem przekonany, że właśnie tak się stało i że on też bardzo głęboko wrósł w serca mieszkańców z Komielnej Czarnej i okolic, że jest także ich Matką Boską, chociaż tytuł ciągle pozostaje kołomyjska. W imieniu wszystkich kołomyjan, pokucian oraz mieszkańców Kresów i ich potomków zamieszkałych w różnych częściach kraju, a także w różnych częściach świata. Składamy Ci serdeczne podziękowanie za dokonanie tego aktu koronacji tak bliskiej naszemu sercu Matce Boskiej Kołomyjskiej i Dzieciątku Jezus. Ta koronacja z pewnością przyczyni się do jeszcze większego kultu maryjnego, do liczniejszego uczestnictwa w pielgrzymkach tutaj do Komielnej Czarnej. W tym roku jest to już nasza 38. pielgrzymka Kołomyjan do Komielnej Czarnej, połączona razem z koronacją. Dziękuję serdecznie i mam nadzieję, że nie ukrywam,
że ambicje nasze sięgają jeszcze dalej. Chcielibyśmy, aby wkrótce tutaj powstało sanktuarium Matki Boskiej Kołomyjskiej. Dziękuję bardzo i proszę o modlitwę również w intencji sanktuarium. My również będziemy się modlić. Dziękuję. Bóg zapłać. Bardzo wielkie wydarzenie, nie tylko historyczne, ale również podkreślające, jak ważna jest wiara. Wiara dla nas wszystkich i przede wszystkim dla tych ludzi, którzy przez tyle lat wielbili, wielbią i nadal będą wielbić obraz cudowny Matki Bożej Kołomyjskiej. Osobiście dla mnie, ale myślę też, że pewnie dla wielu mieszkańców, to takie podkreślenie tej tułaczki przez lata właśnie nas, Polaków i naszych przodków, którzy właśnie na Kresach mieli tą matkę, która cały czas opiekowała się nimi i znaleźli ją tutaj właśnie w Skomielnej Czarnej. Więc to jest takie dodatkowe dla nas znaczenie. Koronacja obrazu Matki Bożej z Kołomyi w Skomielnej Czarnej to świadectwo wiary i pamięci, która trwa pomimo upływu czasu i zmieniających się pokoleń. To przypomnienie, że duchowe dziedzictwo Kresów wciąż żyje w sercach ludzi, w modlitwach, w tradycji. Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa.